Pora na kolejną część teorii do short filmów, do Wings BTS, czyli tych krótkich filmików teaserowych. W poprzednich częściach omówiłam już 4, pozostałe nam 3. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Tych teorii jest naprawdę dużo i są bardzo ciekawe, więc zaczynamy. Zaczniemy od piątki, bo tak w sumie po kolei, czyli Reflection. To jest filmik Rap Monstera. Jak zawsze zaczyna się cytatem z książki Hermana Hesse Demian. The other realm, however, overlapping half our house, was completely different. A loud mixture of horrendous, intriguing, frightful, mysterious things, including slaughterhouses and prisons, junkyards and screeching fishwives, calving cows, horses sinking to their death, tales of robberies, murders and suicides. Szukając w internecie jakiejś teorii na temat tego filmiku, ewentualnie jakichś szczegółów, które mogłabym ominąć, które nie zauważyłam, a które ktoś tam zauważył i mi się na pewno przydadzą do tego filmiku, natknęłam się na bardzo duże teorie, które w ogóle nie mają związku z książką, tylko są interpretowane na totalnie inny sposób. Co prawda można te filmiki interpretować właśnie w taki sposób, że nawiązują do poprzednich teledysków, poprzednich części, poprzednich tekstów piosenek i to ma sens, aczkolwiek przeczytanie książki naprawdę pomaga, bo w tej książce możemy znaleźć praktycznie wszystkie odpowiedzi, a przynajmniej większość. I to jest coś, co ja do tej pory polecam, nadal polecam. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie przeczytał tej książki, to powinien to zrobić, szczególnie, że czyta się ją bardzo szybko. Na początku widzimy magazyn i to jest magazyn, który od razu nam się kojarzy z tymi magazynami, które były w I Need You, ewentualnie z tym magazynem, w którym mieszkał Rap Monster w Rap. W następnej scenie widzimy Rap Monstera wewnątrz tego magazynu, który trzyma kopertę. Wyjmuje z tej koperty rysunek ptaka i to oczywiście jest następstwem tego, co było w pierwszym krótkim filmiku teaserowym, czyli Jungkookiem, który ten rysunek do koperty włożył. Wtedy Jungkook był według mnie Sinclairem, bo scena była identyczna jak w książce, czyli że Sinclair wysyła rysunek ptaka do Demiana, czyli możemy wnioskować, że Rap Monster jest Demianem. Następna scena też może to potwierdzić, bo to jest scena, kiedy to Namjoon tatuuje sobie tego ptaka na przedramieniu i po pierwsze może nam się to kojarzyć z teledyskiem Danger, gdzie Ramon też robił sobie tatuaż, a po drugie ze sceną z Demiana, kiedy to Demian przerysowywał w notatniku tego ptaka z herbu, który był na bramie Sinclaira. Tam go zobaczyłem któregoś dnia z notatnikiem w ręku. Zauważyłem, że rysuje. Kopiował stary herb z owym ptakiem nad wejściowymi drzwiami naszego domu. A ja stałem przy oknie, ukryty za firanką i przyglądałem mu się. Z głębokim podziwem patrzyłem na jego skupioną, chłodną i jasną twarz, zwróconą w kierunku herbu. Twarz mężczyzny, badacza lub artysty, pełną rozwagi i silnej woli. Tak dziwnie chłodną i jasną, o rozumnych oczach. Następnie pali tę kartkę z tym rysunkiem tego ptaka, co od razu przywodzi nam na myśl scenę z Jiminem w wannie, który także palił kartkę. Ale później ten spalony rysunek wrzuca do jakiejś szklanki z jakimś tajemniczym płynem i ten płyn wypija, do czego można także przypisać kolejny fragment. Wtedy odezwało się we mnie niejasne wspomnienie, że go spaliłem. Czy może i to było snem? Że spaliłem go własnoręcznie i zjadłem jego popioły. Po wypiciu tej tak jakby można uznać trucizny, Rapmon upada i pojawia się cytat z No More Dream. Co może oznaczać, że wypił tę truciznę, tak jak to jabłkowe denie, ta trucizna go wypełniła, ten grzech i zło go wypełniło i nie widzi w lustrze już tej samej osoby, bo widzi w lustrze kogoś innego, tak samo jak Sinclair widział Demiana. Jednak proponuję się przyjrzeć całej zwrotce z tej piosenki. Tekst jest bardzo znaczący i bardzo motywujący, jednak według mnie zahacza także o książkę, szczególnie o tą własną drogę i życie tak jak się chce. Z tatuażu Namjoona wypływają jakby kolory i co ciekawe te kolory są identyczne jak te, które wypływały i zalewały ten obraz w krótkim filmiku Jungkooka, czyli w tym pierwszym. Na rękach Namjoona także pojawiają się cytaty z książki Demian i pierwszy z nich to jest ten o ptaku, o imieniu Abraxas i tak dalej, który już przytaczałam kilka razy w poprzednich filmikach, a kolejny brzmi następująco. Gdy nienawidzimy jakiegoś człowieka, nienawidzimy w jego obrazie czegoś, co tkwi w nas samych. Nie oburza nas bowiem coś, czego w nas samych nie ma. Pojawia się tłuczone szkło tak samo jak w filmiku Jungkooka, czyli już mamy jakby to połączenie między nimi.
Na szybie nagle pojawia się także napis "Musisz przeżyć", który mieliśmy już okazję zobaczyć na przykład w prologu. Tylko wtedy Namjoon sam go pisał na parze na szybie, a teraz pojawia się on od początku. Pojawia się coraz więcej luster i Rap Monster tak jakby nie chce spojrzeć w nie, nie chce patrzeć na swoje odbicie tak jakby czegoś po prostu żałował i nie potrafił spojrzeć samemu sobie w oczy. Te lustra pękają, co można określić jako właśnie takie pękanie duszy, może rozdzieranie duszy przez te grzechy. Następnie dzwoni telefon i Rap Monster puszcza się biegiem, żeby go odebrać. Widzimy budkę, taką samą budkę jak była w krótkim filmiku V. Jednak ta budka jest w łańcuchach, więc Rap Monster nie może dostać się do środka, nie może odebrać tego telefonu i w efekcie czego na tej budce pojawia się napis liar, czyli kłamca. Co może z kolei oznaczać to, że Rap Monster tak jakby okłamał V, być może obiecał mu pomoc, lecz nie odebrał tego telefonu, nie pomógł mu, czyli złamał obietnicę, jest kłamcą i dlatego też nie może spojrzeć w swoje odbicie, bo tego po prostu żałuje. Oczywiście następnie pojawia się logo Namjoona, które pokrywa się z logiem Jungkooka. Wydaje mi się, że te poprzednie filmiki teaserowe bardziej nawiązują do książki Hermana Hesse, a te następne bardziej nawiązują z kolei do tych poprzednich, ale są równie interesujące, dlatego teraz przejdziemy do J-Hope'a, 6. filmiku teaserowego, czyli Mama. Oczywiście standardowo filmik zaczyna się cytatem czytanym przez Rap Monstera i tym razem jest to opis Ewy, czyli matki Demiana, czyli już mamy nawiązanie do tytułu. With a face that resembled her son's, timeless, ageless, and full of inner strength, the beautiful woman smiled with dignity. Her gaze was fulfillment, her greeting a homecoming. Silently, I stretched my hands out to her. Sam filmik zaczyna się w białej sali, która od razu przypomina nam izolatkę, ewentualnie szpital psychiatryczny. Jest nieskazitelnie biała i nieskazitelnie czysta. Widzimy, jak ktoś z personelu uzupełnia kartę chorobową J-Hope'a i tam w rozpoznaniu widzimy zespół Munchausena, czyli choroba polegająca na wywoływaniu u siebie somatycznych objawów w celu wymuszenia hospitalizacji, czyli po prostu wymuszasz u siebie jakieś objawy, że tylko po to, żeby być leczonym i być hospitalizowanym, i ta choroba najczęściej pojawia się z osobami z zaburzeniami osobowości, ewentualnie z tendencjami masochistycznymi albo wręcz obsesyjnymi. Na karcie w leczeniu zostało wpisane placebo, czyli po prostu leczenie, sztuczne leczenie. Daje się pacjentowi tabletki, które tak naprawdę nie pomagają, bo nie mają na co mu pomóc, a on w mózgu gdzieś tam ma zakodowane, że on bierze leki, czyli ta jakby potrzeba leczenia zostaje zaspokojona i czuje się po prostu lepiej. Na zegarze wybija godzina 1 i nagle pokój zostaje zasypany tabletkami, tymi kapsułkami i w momencie, kiedy J-Hope jedną połyka, widzimy kieliszek, taki sam kieliszek jak był w krótkim filmiku Jimina. Następnie mamy zbliżenie na oko J-Hope'a i w tym oku widać odbicie w odbiciu, widać te jakby bramę do garażu, na której V robił graffiti, a na tym graffiti właśnie na tej bramie do garażu widać czarną postać, taką samą jak była w tym krótkim filmiku V, a na tej postaci napisany Abraxas. Wszystko nagle się zmienia, scena się zmienia i pokój zostaje ubrudzony neonową farbą, co może mieć właśnie związek i nawiązanie do V, który robił to graffiti, ewentualnie nawet do Jungkooka i do Rap Monstera, gdzie te kolory się pojawiały non-stop. I to później sprawia jakby, że J-Hope nagle ma skrzydła. Dosłownie przez ułamek sekundy widzimy, że J-Hope ma skrzydła, co może być z kolei nawiązaniem do Abraxasa. Przez chwilę nawet widzimy tą scenę bitwy na poduszki, widać te pióra, latające pióra, widać ten zamach jakby poduszką, co może być nawiązaniem albo do Ran, albo do filmiku Jimina, gdzie on też próbował właśnie walczyć na poduszki, ale tam J-Hope'a nie było. J-Hope jednak nie walczy zbyt długo i w końcu upada, co może być potwierdzeniem na to, że u niego ta choroba ma typ neurologiczny, czyli polega po prostu na symulacji takich objawów jak zawroty głowy, czy to takie padaczko podobne, albo po prostu utrata świadomości, co z kolei od razu nam się kojarzy z tym, jak utracił, że tak powiem, świadomość w
I need you. Hosok nagle się budzi i ten pokój wygląda już troszeczkę normalniej, a przynajmniej te kolory nie są takie neonowe, ale te ściany nadal są ubrudzone tą kolorową farbą. On wstaje, podchodzi do okienka i wygląda. I tam widzi ten obraz tej tundry taki sam, jak był w krótkim filmiku Jimina. Wychodzi z tego pomieszczenia, które nagle okazuje się magazynem, wychodzi do tego pomieszczenia, gdzie Jimin był nagrywany tą kamerą. I nagle widzimy scenę identyczną jak w Lie, czyli J-Hope ogląda ten obraz. I te sceny, albo J-Hope oglądający obraz, albo Jimin oglądający obraz, wyglądają dosłownie identycznie. A następnie pojawia się cytat, kolejny cytat, tylko tym razem z I Need You. Ten cytat z kolei można odnieść albo do obrazu, ewentualnie do tego, że J-Hope się w końcu uwolnił, czyli tak jakby wygrał z tą chorobą i w końcu zobaczy niebo i słońce. Aczkolwiek jeżeli zobaczymy kolejny wers tej piosenki, robi się zdecydowanie mniej optymistycznie. Nagle coś się dzieje z tym filmikiem, bo nagle zamienia się po prostu w reklamę Snickersa. J-Hope wyjmuje Snickersa z kieszeni, wypadają mu kapsułki, zjada tego Snickersa i pod wpływem nagłej dawki endorfin dostarczonych przez czekoladę uśmiecha się i odchodzi. Co oczywiście także można podciągnąć pod to, że teraz zamierza prowadzić zdrowszy tryb życia i nie będzie już brał tych tabletek i po prostu zwyciężył. Obraz nagle się zmienia i widzimy ten sam obraz, który widzieliśmy w oku V w jego krótkim filmiku teaserowym. Jest to matka z dzieckiem i co ciekawe, obraz podpisany jest Ewa, czyli po prostu nawiązuje to do Ewy z Demiana, która była matką, co z kolei wyjaśnia tytuł. Warto zwrócić uwagę na logo, jedno i drugie, bo logo J-Hope'a jest to właśnie ta karta, która pokazała się u Jimina, jest to karta z napisem Ewa. Natomiast logo V to jest właśnie to piętno, ta stigma. I co ciekawe, trzeba to jakoś połączyć. I moim zdaniem jedynym logicznym połączeniem jest to, że Ewa, czyli matka Damiana, także była określana jako kobieta, która miała piętno. Czyli stigma, Ewa daje jakoś całość. Jeżeli to jedno logo nachodzi na drugie, widzimy coś, co przypomina właśnie te smugi farby, ewentualnie smugi graffiti i to też w jakiś sposób powinno się ze sobą łączyć. To z kolei może się łączyć w ten sposób, że Sinclair malował Ewę, czyli matkę Damiana, a jako że i zarówno Ewa, jak i Damian byli bardzo do siebie podobni, a na tym obrazie, który on malował, nagle pojawiało się też jego odbicie, do czego nawiązuje właśnie filmik Jungkooka, więc jeżeli nie wiecie o co chodzi, to cofnijcie się do poprzednich części, więc to może mieć właśnie jakiś taki sens i szczególnie te smugi, bo w obrazie Jungkooka ten obraz po prostu się rozmywa. Jeżeli chcecie więcej cytatów o matce, to musicie cofnąć się do poprzednich części, bo tam wymieniłam ich naprawdę dużo i nie było sensu przytaczać ich tutaj z powrotem, więc jeżeli nie wiecie, to po prostu cofnijcie się do poprzedniego filmiku. Warto również wspomnieć, że J-Hope wydaje się troszeczkę zagubiony, jakby nie wiedział do końca, co się tam dzieje. Chce się wydostać z tego pomieszczenia, zerwać tapetę, czy sprawić, żeby w jakikolwiek sposób móc stamtąd wyjść. W pewnym momencie zachowuje się także jak opętany, co mieliśmy już okazję zobaczyć na przykład w trailerze The Wings. Poza tym ta choroba, na którą cierpi J-Hope, która była wpisana właśnie w tę kartę chorobową, sprawia, że jeden z objawów to jest właśnie zwracanie na siebie uwagi. A ta neonowa farba i to, co się dzieje w tym pokoju, właśnie bardzo zwraca na siebie uwagę. Jednak bardzo ciekawy jest fakt, że te kolory, którymi wypełniony jest ten pokój, to są te same kolory, które przepełniły obraz, który widzieliśmy w krótkim filmiku Jungkooka. Ewentualnie to są te same kolory, które wypływają z tatuaży Namjoona i te same kolory, z którymi V robił graffiti, więc wszystko właśnie łączy się w jedną wielką całość. Wydaje mi się też, że ten filmik Hosoka idealnie pokazuje tak naprawdę, jakie są następstwa tego, co się działo do tej pory, jak on to przeżył i jak po prostu próbuje jakoś się z tego wyzwolić i wrócić do tej normalności, aczkolwiek jak sami widzicie, jest to trudne. Moim zdaniem skromnym uznałabym, że najbardziej jakby właśnie przeżył to i Jimin i J-Hope, bo trafili do psychiatryka. Ewidentnie widać, że jest to samo miejsce i ten sam szpital. Jednak czymże byłby filmik bez cytatów z Damiana, mam wrażenie, że je naprawdę lubicie, więc znalazłam dla Was dwa przykłady. Żyłam obecnie w ogniu niezaspokojonych pragnień, napiętego oczekiwania doprowadzającego mnie często do absolutnego szaleństwa i wściekłości. Obraz mojej ukochanej ze snów oglądałem nieraz przed sobą. Wyraźny, nadnaturalnej wielkości, wyraźniejszy znacznie od własnej mojej ręki. Rozmawiałem z nim, płakałem przed nim, przeklinałem go. Nazywałem go matką i wśród łez padałem przed nim na kolana. Nazywałem kochanką i przeczuwałem jego dojrzałe
pełnię zaspokojenia wszelkich pragnień niosące pocałunki. Nazywałem szatanem i dziewką, wampirem i mordercą. Wszystko zmierzało ku temu, co wielkie i dalekie. Wszystko też wskazywało na Abraxasa. Żaden jednak z tych snów, żadna z moich myśli nie słuchały mnie. Żadnej nie mogłem przywołać, żadnej nadać barw według własnej woli. Pojawiały się i zabierały mnie. One to mną rządziły, one mnie przeżywały. Szczególnie ten fragment o barwach można przypisać do J-Hope'a i mam nadzieję, że te cytaty też były przydatne. To były kolejne 2 krótkie filmiki teaserowe i mam nadzieję, że Wam się podobało. Tych symboli nie było tak dużo jak w poprzednich częściach, ewentualnie było ich troszeczkę mniej, ale mniej nawiązań do książki, ale zawsze coś. Jeżeli Wam się to podobało, czekam na Wasze komentarze, jak zawsze, na Wasze teorie i Wasze opinie, ewentualnie Wasze szczegóły, których nie zauważyłam. I został nam jeszcze jeden filmik, czyli Awake Gina. Do zobaczenia!